No cześć, witam Was serdecznie z Rucianej Nidy. Tutaj zaczynam moją przygodę z mazurską pętlą rowerową. Mazurska pętla rowerowa powstała w 2023 roku, ale widziałem filmy, że w 2024 jeszcze nie była dokończona. Niektóre mory nie były skończone. Tych morów jest łącznie 18. Jest też kilka, jak nie kilkanaście wież widokowych. Zatem zapraszam do oglądania. Będzie ciężko, bo już czuję, że wiatr będzie w twarz i prawdopodobnie całą drogę dzisiaj będzie wiatr w twarz, więc jest na co narzekać. Wszędzie, jak możecie zauważyć, są oznaczenia, że jedziemy emperką i tutaj należy skręcić w lewo. Ależ wieje. Co to jest za miejsce? Ciekawe. Mamy 5 km do Mikołajek. Nie myślałem, że tak szybko, ale faktycznie jadę od Rucianej Nidy, więc no jest blisko, więc może się przejadę przez chwilę po Mikołajkach, pozwiedzam, chociaż nie wiem, czy jest na to jakiś czas. I tak widziałem, że tam kebabów nie ma za dobrych, więc chyba nie warto. Przejadę się, porobię parę zdjęć, może coś nagram i tyle. Jaki przepych ten mor. O matko. A tutaj patrzcie, jak wygląda mor. Coś pięknego. Na skalę europejską, wręcz światową. No, to z tego, co można tu zauważyć, jesteśmy w Mikołajkach, zaczęliśmy od Ruciane Nida. Nic takiego nie przegapiłem na trasie, ale widzę, że w okolicach Mrągowa będą 3 punkty widokowe, więc postaram się tam zajść. Jest jakiś zabytkowy kościół w Szestnie, Picnic Country, ciekawe. No ale tak to patrzę, Ryn jeszcze ewentualnie, Bogacko, co tutaj jest? No nie ma za dużo tych punktów widokowych, ale w Rynie jest zamek i chyba będzie warto tam zboczyć, więc lecimy dalej. Tutaj na wylecie z Mikołajek są domy na sprzedaż. Po prawej mam hotel Gołębiewski już za sobą i zastanawiam się, jaki koszt jest tutaj tych domów. Czy przewyższą one cenę nieruchomości nad jeziorem Como? No ciekawe.
Ciekawe co to za kula. Zaraz sprawdzę na Google Maps, bo pewnie jest oznaczone. Ale ciekawe co to. W ogóle widoki tutaj to coś niesamowitego. No, przed chwilą widziałem dość osobliwy znak, a właściwie dwa znaki. Jeden informował, że do Mrągowa mam jeszcze 5 km i do Moru mam 4,5, a drugi tuż zaraz za nim, że do Mrągowa mam 4,5, a do Moru 5. Więc całkowicie na odwrót. O kurczę. Widać, że ta trasa jeszcze jest w powijakach. Są pewne błędy, są pewne nieporozumienia, jeśli chodzi o znaki, ale nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. Myślę, że oni już nauczyli się pewnych rzeczy po pierwszym roku i mogli już dostosować pewne znaki. No, ale powiem Wam, że myślałem, że to będzie łatwa, przyjemna, szybka przejażdżka. A tutaj lipa panie. Za to widoki jakie. Problemem głównym jest to, że niestety wieje i to okropnie. Tak jak wielokrotnie wspomniałem, wiatr jest moim najgorszym wrogiem podczas tej wycieczki. Ale mam nadzieję na jutro, bo jutro też ma wiać, ale będę jechać w drugą stronę. Hehe. Dobra, nie przedłużając, lecę dalej. No i takie odcinki jak ten, mimo że są malownicze, sprawiają, że niestety ciężko polecić mazurską pętlę rowerową rodzinom z dziećmi. Duża część tej trasy wiedzie po drogach publicznych po prostu i o ile to są drogi, tak jak tutaj, raczej niskiego ruchu, no to jednak jest pewien tam niepokój o swoje pociechy. Tak jak ja mam teraz niepokój o moje mikrofony, czy ich nie zwieje, ale jestem jakoś chyba w połowie drogi do Węgorzewa. Jest 16:20, wylokę się, ale to się wylokę przez to, że nie są korzystne warunki. Mam nadzieję, że teraz się poprawi. Staram się nie robić takich dłuższych postojów, chyba że faktycznie jest jakaś wieża widokowa lub coś. Póki co była tylko jedna. Ależ pięknie. No coś niesamowitego po prostu.
Cześć. Chyba mazurska piaskownica rowerowa. No masakra tu jest po prostu. Mam nadzieję, że zdążę do hotelu. O, jednak. O, znowu krówki, siema. No już zmęczenie przeze mnie przemawia. Zaczynamy rozmawiać z krowami. Już teraz wiem, że mimo mojego sentymentu do Mazur, raczej już tędy nie będę jechać. Chyba że coś zmienią, bo to jest masakra. Ja teraz wlekę się tylko po to, żeby zobaczyć pola. Nie no, ładnie jest, spoko, tylko dlaczego to jest tak rozjeżdżone? Dlaczego tutaj jest szlak poprowadzony po takiej nawierzchni, po której ciężko się jedzie? Ja rozumiem, że można mieć rower amortyzowany, ale kurde, no ten szlak powinien być łatwo dostępny. A ja się wlekę 17 km na godzinę, bo mnie miota. Okej, to tak, wybaczcie, ale raczej nie dam rady. Na pewno nie dam rady, bo już się ściemnia. A też bez sensu pokonywać mazurską pętlę rowerową, no jak nic nie będzie widać. Wyszukam jakiejś najszybszej drogi po prostu do hotelu i no na ten moment oleję mazurską pętlę rowerową, ale wrócimy do niej jutro. Po prostu będę kontynuować już od tego hotelu i będziemy sobie jechać dalej. Mam nadzieję, że jutro już będzie wiatr mniej dokuczliwy, bo dzisiaj naprawdę to mnie wykończyło. Pierwszy raz jestem taki zmęczony w ogóle przez ten wiatr, bo czasami to jak pod górę się jechało, jeszcze sypki piach, to jakbym stał w miejscu. No nic, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ja wpisuję w nawigację i lecę dalej. No okej, jestem już w hotelu, robię małe ASMR, ponieważ no trochę słychać w pokojach obok. To tak, no sorry, że nie przejechałem całości, to co założyłem do Węgorzewa. No przejechałem i tak te 140 km, bo tyle wyszło według Strawy. Jutro ruszam dalej, ale już stąd, nie będę się cofać do Węgorzewa, bo mam w planach potencjalnie, zobaczę jak będzie szło, odwiedzić Orzysz, ale to zobaczymy, bo to jest miejsce dla mnie sentymentalne i to może być drobna różnica co do oryginalnej trasy, no, mazurskiej pętli rowerowej, więc no, zobaczymy jak mi pójdzie. To do następnego. A i sorry, że tak narzekałem, ale ten wiatr był naprawdę nieznośny. Ja nawet nie wiem, czy ja to zamieszczę w filmie, czy wyedytuję, czy zrobię voiceover? Nie wiem, ale no wiatr był nieznośny. To było straszne. No nic, to do jutra. Cześć.